Cześć, witajcie na Brodatelce. Chcieliście igrzysk? Będziecie mieli igrzyska. Ostatnio poskładałem custom loop z używanych części i dzisiaj ten custom loop zmierzy się z takim chłodzeniem IO od Alpha Coola opartym na chłodnicy 420 mm i zobaczymy, jak wypadnie w porównaniu takie jedno z największych chłodzeń IO, jakie były dostępne przeciwko takiemu naszemu custom loopowi z używek. To co? Zapraszam. Słuchajcie, krzyczy nam płyta, że potrzebuje mocnego zasilacza, minimum tam te 1000 W i tak dalej. W końcu, kurde, kręcimy go, nie? Na 4 GHz, 4.1. Ale dobra, z pomocą przyszedł nam Be Quiet i zasponsorowali nam taki zasilacz piękny, 1300 W, Dark Power Pro 13. Dzięki Be Quiet Polska za ten zasilacz na pewno się dzisiaj przyda i to w zupełności chyba wystarczy. Słuchajcie, dodałem taki wentylator tutaj, który dmucha mi na sekcję zasilania, bo no, po 15 minutach w OCCT po prostu sekcja zasilania się zrobiła gorąca na tyle, że nie mogłem jej dotknąć. Coś tutaj mi zaczęły zrzucać się zegary na teście, więc ewidentnie było mu za ciepło i brakowało mu tego przewiewu, który jest jednak w obudowie klasycznej wywierany tak, przez wentylatory na płytę główną i trochę było mu za ciepło. No zobaczymy zaraz, jak to będzie przez chwilę, czy dalej będzie taka gorąca ta sekcja. Nie, no jest ok w tej chwili, da się ją dotknąć, ale normalnie parzyło w palce. Trzymajcie kciuki, żeby nic nie spłonęło, słuchajcie. Dobrze, to odpalimy teraz nasze IO i zobaczymy wyniki na IO. Wentylatory tak ustawiłem, aby przy około tych 70 stopniach osiągniętych na procesorze skoczyły na 100%. Pompa też jest od razu odpalona na 100%. Będziemy się patyczkować, tak. Mamy tutaj 8 minutę testu. I mamy około 83 stopni w tej chwili na procesorze. Największa temperatura, jaka nas spotkała, to 93, 92, 91 stopni przy temperaturze otoczenia 19 stopni. Też, żeby nie było, kto z Was na co dzień będzie... 88 stopni. Kto z Was na co dzień będzie gonił tak OCCT komputer, żadna gra aż tak mocno, myślę, nie pociągnie tego komputera. No ale pamiętajmy też, że ten nasz 7920X, że jest on po delidzie, jest tam ciekły metal pod czapeczką i to też sporo mu pomaga. Podejrzewam, że byłoby tu grubo ponad 90 stopni w tej chwili, więc no ten delit naprawdę temu IO tutaj daje spore fory. Widzicie, że da radę takie IO, jest no konkretne. Jest chyba jedno z większych IO, jakie były na rynku dostępne. Też ma swoje zalety, tak, bo można go rozebrać praktycznie całego, wyczyścić i tak dalej. Można części zamienne w tym IO sobie wymieniać, czy to rurki, czy to złączki, czy to chłodnicę, czy to pompę. I to jest właśnie fajne, że jest to układ, który jest otwarty pod tym względem, że możemy konfigurować go sobie albo serwisować jak nasze customy, tak? Nie jest to typowo zamknięty ze zgrzanymi czy tam zakutymi złączkami już na amen, których się nie da ruszyć, nie da się wymienić płynu, także to też miejcie na uwadze, wybierając takie IO po prostu, jeżeli chcecie IO. No to mamy 30 minut, słuchajcie, na naszym IO. No i tak jak było, tak jest.
Około 80 stopni się cały czas temperatura utrzymuje. Maksymalnie dobiliśmy do 93 stopni. Podejrzewam, że bez tego delida naprawdę byłoby tu dużo więcej. No to co? Szybka zmiana teraz zawodnika. Jest 11 minuta testu, słuchajcie, ale muszę Wam to pokazać. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy nasz custom Delete plus woda. Zobaczcie, jak to wygląda. No, oczywiście poczekamy sobie do końca, nie? Do 30 minut. Delete plus woda. 61 stopni. Maksymalne temperatury, jakie dostaliśmy, to gdzieś tam się pojawiło 76 stopni. Tak, dobrze widzę? Tak, 76 stopni tu gdzieś się pojawiło, ale cały czas zobaczcie, jakie mamy temperatury. I to tak stoi. I słuchajcie, 60 stopni. Jaki mamy ogromny zapas jeszcze do tego, żeby zwolnić wentylatory, troszkę wyciszyć kompa. 30 minuta, no i chyba nie ma niespodzianki. Nadal jest to około 60 stopni, 58 w tej chwili. No 76 stopni gdzieś tu było. Gdzieś tu było 76 stopni z tego co widzę. Przez momencik pewnie. I tak to jest, słuchajcie, 20 stopni różnicy około między tym IO a tym naszym custom loopem z części używanych. Więc co, no zyskujemy dużą ciszę, tak? Jeżeli skręcimy sobie teraz wentylatorki, to temperatura mocno nie skoczy. Zaraz sobie tu zejdziemy trochę niżej. I macie ciszę i spokój i chłodny komputer, tak. Tak to wygląda. 52 stopnie. Maksymalnie temperatura okazała się około 75 stopni, 76. A cały czas widzicie 53 stopnie. 31 minuta, 32. Dobrze, to myślę, że teraz na koniec podsumujemy sobie nasze dzisiejsze pomiary. Więc sami widzicie, że taki custom używany z części nawet niekoniecznie jakichś markowych i tak dalej, radzi sobie całkiem dobrze. Dwie chłodnice, tu nie są to jakieś marki topowe, bo nawet nie wiem co to było tak naprawdę, czy to był Barrow, czy to Magic Cool, czy co. Jakieś po prostu nieznane mi chłodnice, no ale były miedziane te chłodnice, nie były aluminiowe, więc zaryzykowałem, kupiłem. No i okazuje się, że porównując temperatury customa do tego IO naszego, zyskujemy 20 stopni różnicy, no to żeby zmniejszyć obrot tych wentylatorów czy pompy. Ja zabieram się za nagrywanie kolejnych pomysłów. Mam parę w zanadrzu, mam nadzieję, że się Wam spodobają i zapraszam do kolejnych filmów. Dawajcie łapki, dawajcie suby, piszcie komentarze. Do zobaczyska. Trzymajcie się, ludziska.